Hej, witam na moim kanale. Na wstępie chciałam Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór mojego poprzedniego filmu z wycieczki do Sephory. Zostawiliście mi bardzo dużo pozytywnych komentarzy i naprawdę daje mi to motywację do tego, żeby więcej takich spontanicznych materiałów kręcić. Może niekoniecznie będą to vlogi, bo to jest zupełnie nie to, co mnie interesuje. Natomiast treści kosmetyczne w podobnym formacie na pewno się jeszcze u mnie ukażą. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, co kupiłam. Mam tutaj dosyć ciężką torbę od Sephory. Część z tych produktów od razu nałożę na twarz, ponieważ w tej chwili zdaję sobie sprawę, wyglądam jak duch. Mam na sobie tylko podkład, korektor, brwi i lekko puder pod oczami i na strefie T, ponieważ mam tutaj kremowy bronzer, którego chcę użyć. Wszystkich produktów nie będę w stanie dzisiaj użyć, natomiast planuję kolejną część. Być może będzie to po prostu makijaż nowościami typu chat make-up czy coś takiego. Zobaczymy. W każdym razie nie przedłużam, już zaczynajmy. Produkty będę pokazywać w nieokreślonej kolejności. Najpierw wszystko Wam pokażę, wybiorę z tego to, co będę chciała używać dzisiaj na twarzy i przejdę do części takiej tutorialowej. Mam tylko 2 produkty do pielęgnacji, więc od nich zacznę, później będzie cała część makijażowa. Jeżeli oglądaliście ten film z Sephory, to wiecie już, że JLo była na bardzo dużej przecenie. Ja bardzo ten krem lubię. Miałam już jedno duże opakowanie, jedno mniejsze i według mnie jest to krem, który swobodnie może być nazwany dupem do Magic Cream od Charlotte. Ma tak naprawdę taką samą teksturę, pachnie nawet podobnie i zachowuje się na twarzy bardzo podobnie, co jest w sumie najważniejsze. Przyznam, że nie planowałam kupować żadnego kremu, natomiast biorąc pod uwagę, na jakiej był przecenie, no to szkoda mi było takiej okazji pominąć. I drugi z produktów pielęgnacyjnych również pokazywałam Wam na filmie. Kupiłam ten płyn z 2% BHA i kwasem salicylowym od Paula's Choice. O tym bardzo dużo słyszałam. Nie było to do dostania w Kanadzie, przynajmniej jeszcze przed chwilą. Odkąd w sumie przyjechałam, słyszałam o tym produkcie, natomiast nie byłam w stanie go tutaj kupić z jakichś dziwnych powodów. Dlatego stwierdziłam, że spróbuję. Wzięłam to mniejsze opakowanie na wypadek, gdyby mi się po prostu nie sprawdził. Moja skóra jest dosyć wrażliwa, także ja z kwasami muszę uważać. Natomiast wydaje mi się, że to może być dobry początek. Takich produktów jeszcze nie makijażowych, żeby już potem tylko się na tym skupić. Kupiłam mydełko do czyszczenia pędzli z Sephora Collection. Nie korzystałam jeszcze nigdy z niego. Zazwyczaj korzystam z tego z Beauty Blender bądź z Refer. Oni również mają bardzo dobre mydełko. Natomiast chciałam po prostu przetestować, jak to sephorowe wypadnie, bo jeżeli wypadnie dobrze, to nie ma sensu przepłacać. I ostatnia niemakijażowa rzecz to są paznokcie od Glamnetic. To są te typu press-on, czyli albo jest tutaj klej, chyba klej jest, albo są takie nalepki, które nalepiamy na paznokcie i do nich po prostu przyczepiamy te. Moje paznokcie naprawdę wołają o pomstę do nieba. Natomiast przede mną jest przeprowadzka i ja nigdy nie robię specjalnie paznokci takich hybrydowych przed tym. Tych też teraz nie będę nakładać, natomiast tuż po przeprowadzce najpewniej nałożę te, a potem dopiero zrobię sobie hybrydę. I przechodząc do najfajniejszej części, słuchajcie, popłynęłam, jeżeli chodzi o róże. Nie wiem, co się stało, ale kupiłam ich chyba 5. Jest to miks nowości i produktów starszych, które mi się po prostu podobały i gdzieś tam po głowie mi chodziły. Także może od tego zacznę. Pierwszy z różów, jaki kupiłam, to ten od Too Faced z kolekcji Cloud Crush. Początkowo chciałam kupić ten taki jasno różowy, natomiast nie był dostępny. Nie pamiętam teraz, jak on się tamten nazywał. Candy Cloud? Coś z Candy. Natomiast jego nie było, także wybrałam sobie drugi kolor, który mi się bardzo podobał, czyli właśnie Golden Hour. Opakowanie jest po prostu, słuchajcie, przecudne. Ja nie mam za wielu produktów od Too Faced. Nie wiem, czy w ogóle jakiś mam. Uratowany. Nie wiem, czy jakikolwiek w ogóle produkt mam, także bardzo się cieszę na ten róż. Bardzo ładnie tak cukierkowo pachnie. Kolor powiedziałabym, że jest to taki ciepły różowy. Ma on w sobie też małe drobinki, bodajże złote. Początkowo przypominał mi bardzo kolor z Narsa, ten Orgasm. Chyba ten najbardziej kultowy kolor różu od Nars. Natomiast teraz, kiedy widzę już go tak porządnie na żywo, tego podobieństwa nie widać. Nars jest zdecydowanie cieplejszy, bardziej koralowy. Tu jest jednak taki różowy róż. I przyznaję też, że ten drugi kolor, czy w zasadzie pierwszy, o którym myślałam, ten Candy coś tam, to miał być dla mnie taki zamiennik tego koloru z Diora, którego też nie posiadałam w swojej kolekcji. I w sumie pomyślałam, skoro Too Faced jest niedostępny, to może po prostu muszę kupić oryginał. I tak też się stało. Kupiłam ten róż z serii Dior Backstage Rosy Glow w kolorze 001 Pink. I to jest róż, do którego wszystkie inne są porównywane, więc w sumie ma sens posiadanie oryginału, chociażby do porównań, aczkolwiek ten kolor jest bajeczny.
To jest dokładnie to, czego oczekiwałam od tamtego Too Faced. Jedyny w sumie powód, dla którego nie kupiłam tego różu wcześniej, to to, że dawno temu swatchowałam go w Sephorze i był bardzo blady. Taki w zasadzie, że ledwo się pokazywał na mojej skórze. Natomiast wydaje mi się, że to przez to, że był taki już wytarty i zwietrzały, bo kiedy wczoraj oglądałam sobie w internecie kilka swatchy tego produktu, takich swatchy na żywo, to pigmentacja była dosyć duża, także wydaje mi się, że moje przekonanie było błędne i cieszę się, że mogłam go dodać do swojej kolekcji. Następny róż to róż w kremie od Westman Atelier Baby Cheeks Blush Stick w kolorze. Nauczyłam się, słuchajcie, to czytać. To się nazywa Chouchette. Oglądałam jakiś filmik właścicielki tej marki, która właśnie wymawiała tą nazwę jako Chouchette, także teraz już z pewnością taką w głosie mogę tą nazwę wypowiadać. I to jest kolor, który również Wam pokazywałam na tym filmie z Sephory. I nie ukrywam, że korci mnie, żeby właśnie jego dzisiaj użyć. Zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. O rany. To jest taka nude brzoskwinka. Tak, wydaje mi się, że to tego dzisiaj użyję, ale jeszcze zobaczmy, co jest dalej. Kolejne i ostatnie już róże, jakie kupiłam, są od Armani i zdecydowałam się na kolor 10 Intimate oraz numer 50 Euphoric. Pudełeczko wygląda tak. Na wieczku ma przepiękne logo Armani. Tak samo tutaj otwieranie również jest logiem marki. Natomiast zwróćcie uwagę, jaki śmieszny kształt ma to pudełko. Przyznam, że takiego jeszcze nie mam. Jeżeli chodzi o przechowywanie, nie boję się jakoś bardzo. Jest mimo wszystko malutkie, także to, że nie jest jakoś idealnie okrągłe czy kwadratowe, mi nie przeszkadza. Mamy w środku małe lustereczko i to jest kolor 10 Intimate. I to ma być taki matowy nudziak. Kolor, którego również brakuje mi w mojej kolekcji. Także jego wzięłam z dosyć dużą pewnością. Podobał mi się jeszcze taki klasyczny różowy, ale no wydaje mi się, że tych kolorów mam więcej. Takich nudziaków nie za bardzo. Także to jest jeden kolor, natomiast drugi w kolorze 50 Euphoric i ten w odróżnieniu od poprzedniego nie jest już matowy, ma drobinki. On również nieco przypominał mi narsowy orgazm, przynajmniej tak w internecie, natomiast kiedy znowu zobaczyłam je obok siebie, nie jest to samo. Z czego bardzo się cieszę, bo ten narsowy niezbyt mi pasuje. Wydaje mi się, że jest zbyt ciepły, zbyt taki koralowy i też trochę zbyt ciemny. Ten wydaje się delikatniejszy. I z jednej strony chciałabym właśnie ich użyć, a z drugiej po prostu umieram, żeby użyć Westman Atelier. I myślę, że jako, że w najbliższych planach mam film taki makijaż nowościami, to może Armani zostawię, jako że jest to nowość, a dziś użyję Westman. Jeżeli chodzi o bronzery, tutaj kupiłam dwa. Jeden kremowy, jeden pudrowy. Ten kremowy to jest Tower 28 w kolorze Broad, czyli ten najjaśniejszy. Jego również Wam na filmie pokazywałam i chyba w nowościach kosmetycznych, nie, to nie były nowości. Film o mojej sephorowej wishliście, chyba w tym filmie mówiłam właśnie o tym produkcie. To jest taki fajny kremowy bronzer, który przychodzi do nas w plastikowym opakowaniu. Nie jest to nic jakiegoś ekskluzywnego, natomiast łatwe do przewożenia i do czyszczenia, także też mi się podoba. I to jest właśnie bronzer, którego dzisiaj na pewno użyję. Swatchowałam go w Sephorze właśnie w tym poprzednim filmie i kolor bardzo mi się podobał. Także odkładam go na bok na kubkę do użycia dzisiaj. Drugi bronzer to nie jest żadna nowość, natomiast brakowało mi go w swojej kolekcji. Kiedyś go używałam gdzieś u koleżanki chyba, nie pamiętam. Natomiast myślałam o nim już bardzo długo. Mowa tutaj o Charlotte Tilbury i Airbrush Bronzer w kolorze 1 Fair. I tu przyznaję, że kolor wybrałam tak pierwszy lepszy. W sklepie patrzyłam jeszcze na kolor numer 2, natomiast on był troszeczkę jednak za ciemny. Ten wydaje mi się jednak troszeczkę za jasny, także nie wiem, co z tego będzie. Mam nadzieję, że da się go budować, a jeżeli nie, to po prostu będę go używać jako taki topper na moje kremy brązujące, także tak czy siak go będę używać. Plusem na pewno jest to, że jest przeogromny. Patrzyłam nawet w mojej kolekcji, że nie mam żadnego innego, nawet zbliżonego rozmiarem bronzera. On ma, słuchajcie, aż 16 gram, to jest jakiś ewenement. Najbliżej był House Labs, który ma 12 gram, Huda ma 8 i te bronzery od Pat McGrath, które właśnie do mnie przyszły wczoraj, mają bodajże 9,5 grama, także no nijak do tych 16 się to ma. Także być może dzisiaj go również nałożę na ten Tower 28 i zobaczę przy okazji, jak ten kolor wygląda. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, kupiłam jeden, ten od Diora w kolorze Nude Glow, czyli tym 01. Dior to jest marka, którą w tym roku planowałam mocniej zgłębić, także stąd w ogóle ten produkt. Bardzo ładne opakowanie, chociaż lżejsze niż się spodziewałam. Z tyłu mamy zwykły plastik, z przodu logo i taką mięciutką poduszeczkę.
I wahałam się pomiędzy kolorem 01 oraz 02, czyli chyba Pink Glow. Natomiast uznałam, że jako pierwszy wybiorę taki nudziakowy, klasyczny, natomiast ta dwójka Pink Glow też na pewno do mojej kolekcji trafi, ponieważ jest przepiękna. Jego również dzisiaj użyję. Z podkładami było ciężko, naprawdę bardzo chciałam kupić jakiś. Niekoniecznie nowy, aczkolwiek kilka nowych też mi chodziło po głowie, na przykład Tom Ford albo Gucci. Natomiast myślałam również o YSL All Hours, ponieważ bardzo mi polecacie ten podkład i chciałabym go w końcu spróbować. Natomiast to była jedyna kategoria, na której postawiłam sobie granicę, głównie dlatego, że chcę kilka zużyć, zanim kupię nowy. To jest jednak produkt, który się psuje, który mocno wpływa na naszą skórę, jeżeli coś jest z nim nie tak. Nie chcę po prostu ryzykować. Mam 2 podkłady w moim projekcie 100 użyć i kiedy te 2 zużyję, na pewno kupię jakiś inny. Natomiast na korektory nie miałam żadnej granicy, także kupiłam 2. Jeden z Hourglass, o nim Wam już mówiłam. Żałuję tylko, że kupiłam wersję mini i nie sądziłam, że będzie aż tak mini. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Mój jest w kolorze Birch, czyli tym najjaśniejszym. Generalnie nie wiem, czego się spodziewałam, ponieważ dokładnie taką samą miniaturkę mam z Narsa. Tutaj buteleczka jest trochę wyższa, natomiast jak porównamy ilość produktu, to jest dokładnie taka sama. Także nie wiem, co mnie ugryzło. Powinnam była kupić większe opakowanie, ale mówi się trudno. Może zużyję po prostu inne korektory w międzyczasie i następny kupię sobie już duży. I drugi korektor, jaki kupiłam, to był od Milk Makeup. I to ma być korektor, który w teorii mamy nakładać na całą twarz, ponieważ jest to All Over Cream Concealer, średnie do mocnego krycia oraz nawilżenie, czyli coś, czego bardzo potrzebuję. Ja generalnie chciałam dostać kolor 4N, natomiast był już wykupiony i był dostępny 3N, także kupiłam w końcu 3N. Wydaje mi się on troszeczkę za jasny, żeby użyć go na całą twarz, ale zobaczę. Jego również użyję w tym filmie z nowościami, ponieważ dzisiaj już korektor na sobie mam i nie wiedziałam po prostu, czy będzie się nadawał na całą twarz, czy nie. Teraz widzę, że może być za jasne na całą twarz. Patrząc również na pojemność tego produktu, tutaj jest 8,5 ml. To jest jednak mniejsza, dużo mniejsza pojemność niż standardowego podkładu. Wskazywałoby to więc, że jest to bardziej korektor niż podkład. Natomiast chciałabym go użyć być może albo z innym, bardzo lekkim podkładem, albo solo w dni, w które mam trochę lepszą skórę. No dzisiaj to na pewno nie jest. Także ten produkt odkładam na kolejny film. Z Milk Makeup kupiłam jeszcze jeden produkt, mianowicie ich setting spray w wersji mini. Długo wahałam się, jaki kupić setting spray, ponieważ jakiś musiałam. I o tym czytałam bardzo dużo dobrego. Ma być właśnie nawilżający, długo utrzymujący makijaż. Także zdecydowałam się ten spróbować. O Urban Decay powiedzieliście mi, że generalnie może przesuszać, także ja z moją suchą skórą uciekam jak najdalej od niego. Polecaliście mi też setting spray z Benefitu, natomiast on nie był dostępny stacjonarnie, a w tej chwili, jako że jestem w trakcie przeprowadzki, nie mogę nic zamawiać, także musiałam brać coś, co było dostępne i zdecydowałam się na Milk Makeup, jego również dzisiaj użyję, zobaczymy jak pachnie. Mam jeszcze 2 paletki do oczu, jeden produkt do ust oraz 2 kredki. Także zaczniemy może od kredek. Potrzebowałam 2 kredek na linię wodną, takich jaśniejszych, pastelowych. Jeden do moich tych makijaży zielonych w kolorach takich morskich. I tutaj postanowiłam spróbować Sephory, chociaż początkowo planowałam wziąć kredkę od Haus Labs. W tej chwili nie jestem pewna, czy to był dobry wybór, ale zobaczmy kolor, bo to od tego w sumie wszystko zależy. Podoba mi się, że jest bardzo mała, do linii wodnej w sam raz. O, kolorek też jest bardzo przyjemny. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Pastelowego, jasnego do tych ciemniejszych morskich makijaży, tak żeby po prostu rozjaśnić troszeczkę to oko. Ciekawa jestem, jak będzie z utrzymaniem, ponieważ mieli jeszcze taki fajny, lawendowy kolor. Ale stwierdziłam, że najpierw spróbuję jednego i zobaczę, jak wychodzi to w użytku. I drugi kolor, jakiego potrzebowałam, to był pastelowy różowy. I nawet nie wiecie, jak trudno dostać taki kolor. Zdecydowałam się na Too Faced Killer Liner w kolorze Killer Pink. I to był, szczerze mówiąc, jeden, nie wiem, chyba z 2, 3 kolorów takich w ogóle kredek w Sephorze, jakie są dostępne, który miał dokładnie taki kolor, jak szukam, czyli taki baby pink. I jego swatchowałam sobie w Sephorze i nie mogłam potem zmyć tego swatcha z ręki, także jest naprawdę mocny. Kolor to po prostu jasny baby pink, ale mocno mi naprawdę brakowało takiego koloru w kolekcji. Zwłaszcza teraz wiosną, latem, kiedy używam dużo takich pastelowych kolorów, robię jasne makijaże. Taka nudowa kredka w linii wodnej trochę mnie nudzi, także chciałam coś troszeczkę różowego. Jeżeli chodzi o produkt do ust, kupiłam jednak, słuchajcie, ten lip gloss od Makeup by Mario. Początkowo nie byłam zainteresowana tym produktem, natomiast kolor, który przypadkowo zeswatchowałam, strasznie mnie zachwycił.
i już nie było odwrotu. Kolor nazywa się Cool Pink i rzeczywiście jest to dosyć trafne określenie. Może też go szybko zesłoczuję. Wygląda tak. Przepięknie się błyszczy. Przepięknie się błyszczy i bardzo ładnie się nakładał na rękę. Aczkolwiek przyznam, że jak dłużej ponosiłam ten swatch w Sephorze, chodząc i oglądając inne rzeczy, to zaczął się troszeczkę rozwarstwiać. To jest właśnie argumentem, który słyszałam przeciwko temu produktowi, ale wydaje mi się, że nałożony razem z konturówką, bądź nawet na konturówkę, może wyglądać fajnie i nadać właśnie tego błyszczącego efektu na usta. Także zobaczymy. Być może też go dzisiaj użyję, jeżeli będzie pasował mi do oczu. Jeżeli chodzi o paletę cieni, nie ma tutaj niespodzianek. Huda Beauty i Warm Matte Obsessions. Jak wiecie, mam już tą wersję chłodną, którą bardzo lubię. No i nie mogłam się powstrzymać i wersję ciepłą również to kupiłam. Zwłaszcza, że jest ona bardzo taka pomarańczowa. Są to oczywiście ciepłe kolory, ale idące w stronę pomarańczu, a nie żółci, czyli coś, co ja bardzo lubię. Takie ciepłe, musztardowe kolory niekoniecznie się zgadzają z moją cerą. Trochę wyglądam jak posiniaczona. Natomiast te idące w stronę pomarańczy są magiczne. Także z nią na kanale na pewno będzie jakiś makijaż, aczkolwiek myślę, żeby raczej zrobić film porównujący ją do Mini Bronze od Nataszy Denony, ponieważ wydają mi się całkiem podobne i wydaje mi się, że to może być ciekawszy filmik. Natomiast dzisiaj użyję czegoś innego, mianowicie tej małej paletki od Pat McGrath. O niej już chyba na kanale wspominałam. Generalnie jest to zestawienie cieni istniejących, które wszystkie posiadam, ale wszystkie są w dużych mothership, których wiadomo, że nie będę ze sobą wozić. Zależało mi na takiej małej, poręcznej paletce nudziakowej, którą mogę ze sobą zabrać i o którą nie będę się bała, jeżeli mi, nie wiem, zginie gdzieś na lotnisku, czy ktoś mi ukradnie. Także mam nadzieję, że to będzie właśnie dobre rozwiązanie. Paletka jest przecudna, jest w ogóle malusia. Zobaczcie tutaj w porównaniu z Hudą, jak bardzo jest mała. Po prostu tyci. Cała ta paletka ma raptem 3 gramy, natomiast wydaje mi się, że to wystarczy. Zrobiona została we Włoszech, także powinna to być ta najlepsza formuła Pat McGrath i jej też na pewno dzisiaj użyję. I to już wszystko, co kupiłam. Przechodzimy do części tutorialowej. Zbliżyłam Was trochę do siebie. Zaczynamy od razu od bronzera z Tower 28 w kolorze Broad. Użyłam do tego pędzla Sonny G, tego Classic Base. I to jest taka bardziej matowa odpowiedź marki na ich poprzedni produkt, który ma w sobie małe drobinki. Z tego co wiem, sporo ludzi właśnie narzekało na te drobinki i mówili, że jest jednak zbyt błyszczący. Stąd pojawił się w wersji matowej. I muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się z nim pracuje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mój tutaj podkład i wszystko, co mam na twarzy, już chwilę na niej siedzi. Nie mam cery takiej mokrej, jak zazwyczaj po nałożeniu podkładu. Natomiast mimo wszystko bardzo ładnie do niej przylega. I nic tutaj się nie podnosi. Wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie, naturalnie. Naprawdę duży plus za to, że pracował ładnie na takim lekko wysuniętym podkładzie. Użyjemy sobie szuszet od Westman Atelier. Swatch na dłoni wygląda tak. Taki właśnie nudziakowy, brzoskwiniowy kolor na co dzień. Ja te róże od Westman zazwyczaj nakładam sobie prosto na twarz. Wiem, że niektórzy korzystają z pędzelka, ja tam robię to od razu tak. I z drugiej strony wydaje mi się, że takie 2 swipe'y wystarczą. I tym samym pędzelkiem rozetrę sobie go ładnie na policzku. No bardzo ładny jest. Jest naprawdę przepiękny. I zdecydowanie idzie w taką brzoskwiniową stronę, podczas gdy Petal, który jest w tej chwili moim ulubionym różem od Westman, jest zdecydowanie bardziej taki różany. A tutaj mamy klasyczną brzoskwinię nudziakową. Naprawdę przepiękny ten kolor jest. Bardzo mi się podoba. Dam mu chwileczkę przeschnąć i zanim nałożę rozświetlacz, ponieważ mam rozświetlacz pudrowy, nałożę sobie bazę na oczy. Klasycznie tą z Rare Beauty, moją ulubioną. Ją sobie po prostu wklepuję delikatnie palcem. I tyle. To mi się właśnie bardzo w niej podoba. Jest bardzo lekka, nie wymaga dużo pracy, nie wymaga jakichś dodatkowych pędzli. Na przykład Paint Pota, którego staram się wykończyć, muszę nałożyć pędzlem, ponieważ albo wbija mi się pod paznokcie, albo nakładam go zwyczajnie za dużo, więc pędzel jest tam po prostu niezbędny dla mnie. I pomyślałam sobie, że zamiast używać tego lip glossa od Make Up by Mario, ponieważ średnio wydaje mi się będzie pasował do paletki Pat, użyję ten Tinted Lip Oil od Rare Beauty w kolorze
Honesty, o którym mówiłam Wam, że go posiadam, natomiast czekałam z pokazaniem go na kanale, aż wyrobię sobie jakąś opinię. W tej chwili ta opinia już jest, także mogę już Wam oficjalnie pokazać i podzielić się z Wami, co o nim myślę. Może nałożę go teraz, to zobaczycie, na sam koniec ściągnę, zobaczycie, jaki jest efekt tego tintowania, ponieważ według mnie właśnie ten efekt jest dosyć słaby. Nakłada się bardzo przyjemnie na usta, jest to bardzo lekka formuła, bardzo taka wodnista, żelowa, generalnie bardzo rzadka. Tak wygląda w sumie jedna warstwa i potrzymam go na ustach do końca makijażu, żebyście zobaczyli, co się z nim dzieje. Natomiast muszę przyznać, że niestety nie jest to produkt dla mnie, co jest bardzo smutne, ponieważ uwielbiam Rare Beauty i prawie wszystkie ich produkty są w moich ulubieńcach. Jeżeli chodzi o plusy, bardzo ładnie wygląda na ustach. I tutaj w sumie te plusy się kończą. Większość powodów, dla których nie jestem fanką tego produktu, wynika z tego, jak ten produkt jest nazwany. Ponieważ nazwa wyraźnie mówi, że jest to olejek do ust. Natomiast jest bardzo wodnisty, nie nawilża ust, powiedziałabym, że wręcz je wysusza i nie czuję, żeby moje usta były odżywione po tym, jak użyję tego produktu. Zdecydowanie nie jest to olejek taki do szybkiego nakładania albo do nakładania na usta spierzchnięte, które wymagają troszeczkę odżywienia, które potrzebują tego nawilżenia. To zdecydowanie nie to. Dodatkowo ma bardzo nieprzyjemny smak, którego nie sposób nie poczuć, kiedy nakładamy go na usta. Daje też bezpośrednio po nałożeniu takie uczucie chłodzenia, które dosyć długo trwa, zadziwiająco długo. Natomiast mój główny argument przeciw jest taki, że on po prostu mnie wysusza. Wygląda dobrze przez jakieś pół godziny, natomiast potem znika, zostawia lekki tint, natomiast nie jakiś mocny. Spodziewałam się czegoś mocniejszego, szczerze mówiąc. I według mnie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z suchością ust, nie jest to produkt dla Was, ponieważ bardzo podkreśli te suche skórki, weżrze się tak w nie i no nie będzie wyglądał atrakcyjnie. Natomiast tak patrząc czysto na kolor, na to jak wygląda teraz na ustach, wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Ale dobrze, wydaje mi się, że już wszystko tutaj mi zastygło tak jak powinno i nałożymy sobie teraz tego rozświetlacza. Użyję do tego pędzelka typu wachlarz. Jest bardzo delikatny, delikatniejszy niż sądziłam, szczerze mówiąc. Natomiast widzę, że mogę go budować, co już mi się podoba. Kolor ma bardzo ładny. Rzeczywiście taki nude glow ze złotą poświatą. Myślę, że zwłaszcza latem może być w częstym użytku u mnie, ponieważ najczęściej latem właśnie sięgam po złoto, po brązy. Efekt rozświetlenia zdecydowanie dało się nadbudować, także jestem bardzo zadowolona. Przejdźmy teraz do oczu. Jeżeli chodzi o paletkę, oczywiście chcę wykorzystać wszystkie kolory, także zaczynamy od tego w załamaniu powieki. Przydymimy zewnętrzną część oka tym. Na wewnętrzny kącik pójdzie oczywiście najjaśniejszy i zazwyczaj użyłabym jednego z tych błysków, natomiast chcę Wam pokazać oba, także od wewnętrznej części oka dodaję ten, na zewnętrzną ten. A tym najciemniejszym robię takie przydymienie przy samej linii rzęs. I muszę przyznać, że bardzo przyjemnie mi się robiło makijaż na prawym oku. Chciałam zrobić najpierw jedno oko, żeby móc sprawdzić, jak ta matowa formuła zwłaszcza się sprawdza, ponieważ z matami od pad często mam problemy. Natomiast tutaj muszę przyznać, że wszystko blenduje się bardzo ładnie. Natomiast wszystkie te maty są bardzo napigmentowane i trzeba nakładać je naprawdę delikatnie, jeżeli chcecie bardzo delikatnego efektu. Ale muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Wydaje mi się, że te maty są lepszej jakości niż te w szóstce, którą kupiłam z kolekcji Love. Taką szóstkę całych matów. Velvet Liaison się chyba nazywała. Tamte maty troszeczkę mi się nie chciały ładnie blendować. Tutaj natomiast jest naprawdę bez zarzutu. Nie jest to oczywiście jakoś bardzo odkrywcza paletka. Kolory, które tutaj są takie idealne na co dzień, neutralne, nic wyjątkowego, natomiast jest to bardzo dobra formuła i jeżeli szukacie czegoś małego albo po prostu chcecie spróbować pad może po raz pierwszy, to może być naprawdę dobry wybór. Tak jak mówiłam, normalnie tych dwóch błysków bym ze sobą nie mieszała. Jeden jest znacznie bardziej ciepły, drugi bardziej chłodny, więc wydaje mi się, że lepiej będą wyglądać położone po prostu jako jeden cień na całą powiekę. Natomiast muszę przyznać, że jest tutaj
absolutnie każdy kolor, który jest potrzebny do wykonania takiego basicowego oka. Mamy przepiękny cień przejściowy, ciemne maty oraz jasny błysk do kącika oka, plus 2 błyski na całą powiekę do wyboru, także bardzo fajnie. Jeszcze tego najciemniejszego brązu nałożę tutaj przy samej linii rzęs w zewnętrznej stronie, tak aby absolutnie już każdy cień użyć w tej palecie. I myślę, że tak to zostawię. Nakładam maskarę i do Was wracam. No powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tą małą paletką i bardzo cieszę się, że udało mi się ją dostać. Na pewno ją zabiorę w najbliższą podróż, bo świetnie się spisała. Nałożę jeszcze troszeczkę tego bronzera od Charlotte Tilbury, tak żeby zobaczyć, czy ten kolor nie jest jednak za jasny. Ale być może będzie się nadawał właśnie do łączenia z moimi kremowymi bronzerami, co też nie jest złą opcją. Ponieważ zauważyłam, że najlepiej makijaż mi się trzyma właśnie jak nałożę najpierw kremowe produkty, a następnie i tak je przyklepię pudrowymi. Nie wiem jak Wy uważacie, ale mnie się efekt naprawdę bardzo podoba i wydaje mi się, że to był bardzo dobry zakup. Na koniec użyję tej nowej mgiełki od Milk. Jaki to ma w ogóle spray? Oil. Pierwsze 2 naciśnięcia były dosyć luźne i czułam te krople na twarzy, natomiast następna już była przyjemną mgiełką. Jeżeli chodzi o zapach, nie umywa się to w ogóle do Charlotte, natomiast jest to taki świeży zapach. Co do utrzymania makijażu, to oczywiście będę musiała do Was wrócić i wypowiem się za kilka tygodni, jak to u mnie wygląda. Usunę sobie teraz ten olejek od Rare z ust, żeby pokazać Wam, jak bardzo barwi. I tak to, słuchajcie, wygląda. Ja dużej zmiany nie widzę, natomiast czuję już, że moje usta potrzebują jakiegoś nawilżenia i z tego powodu nie jest to po prostu produkt dla mnie. Z jednej strony chciałam kupić jeszcze jeden kolor, Happy albo Hope, te bardziej takie różowe, tak żeby już potwierdzić, że nie jest to kwestia tego jednego koloru Honesty, ale po prostu formuły. Natomiast jak być może widzieliście na filmie, nie było dostępnych żadnych kolorów, także decyzja szybko się podjęła sama i wydaje mi się, że zależy to od tego, czego tak naprawdę szukacie. Jeżeli szukacie klasycznego olejku, chcecie nawilżenia z troszeczkę kolorem, to nie będzie to. Natomiast jeżeli lubicie taki chłodzący efekt na ustach, nie przeszkadza Wam bardzo lekka formuła i macie dobrze nawilżone usta, jest to fajny produkt taki na lato, który oczywiście trzeba często reaplikować. Natomiast efekt na ustach jest bardzo ładny, błyszczący, daje rzeczywiście kolor. Ma w sobie rzeczywiście pigment, co wiele olejków nie ma, także tutaj jest jak najbardziej plus. Ale ja, tak jak mówię, do ulubieńców go nie dodam. Nałożę sobie więc teraz błyszczyk od Fenty Cream w kolorze Honey Waffles, ponieważ czuję, że zaraz mi usta eksplodują. Ok, jest już lepiej. I to już wszystko, słuchajcie, co Wam chciałam dzisiaj pokazać. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało, czy któreś produkty zwróciły większą Waszą uwagę oraz czy przyda Wam się takie porównanie chudy tej paletki ciepłej do Nataszy Mini Bronze, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ta chuda nie jest już jakąś wielką nowością, natomiast mnie osobiście ten temat ciekawi, także dajcie mi znać, czy Was również. Teraz już naprawdę się żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!